Były w tym gospodarstwie swego czasu krowy mleczne. Zajmujemy się głównie sprzedażą odsadków w dwóch rasach, Salimuzę i Blond Aquitaine. Z całą pewnością bydło preferuje porody na zewnątrz. Polska jest dobrym rynkiem, rozwijającym się rynek. Potrafią odchować 15 cielon. A najcięższy buchaj, którego kupiłem, ważył ponad 1500 kg. I to Ja zajmuję się prowadzeniem Instagrama. myślimy i marzymy o następnym dziecku. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do miejscowości Wichertów. Jesteśmy w okolicach Turku w Wielkopolsce i odwiedzamy gospodarstwo, które wspólnie tutaj prowadzą Artur Marciniak i Paulina Rogowska. Tak to wygląda? Jeszcze Rogowska, we wrześniu się to zmieni na ujednolicimy nazwiska i będzie Marciniak. Właśnie wspólnie tu działacie? Powiedz trochę, Paulina, Ciebie zapytam. Ja zajmuję się prowadzeniem Instagrama, nagrywam filmiki, robię zdjęcia i tak właściwie to jest moja rola tutaj. Moja rola jest trochę bardziej przyziemna w tym względzie, że ja się zajmuję już bardziej obsługą gospodarstwa i stada, ale Pauliny rola jest o tyle istotna, że trzeba sprzedawać dobry produkt, ale też trzeba umieć go dobrze sprzedawać w sensie reklamowym. Powiedz słowo o historii. Ty się tu, rozumiem, wychowałeś na tym gospodarstwie. To jest scheda po rodzicach? Tak, to jest scheda po rodzicach, a rodzice tą schedę odziedziczyli po swoich rodzicach, także to gospodarstwo, jeżeli chodzi o taką historię, to ma około 100 lat, ale zmieniało ono swój profil. Tak? Mój dziadek zajmował się hodowlą owiec, mój tata przejął tą hodowlę owiec, ale zmienił ją na bydło. Ja już dalej kontynuuję bydło, ale w takiej czystej formie mięsnej. Pracujesz poza gospodarstwem, prawda? Tak, mam swoją działalność, prowadzę studio pilatesu. Nie wiem, czy mam jakichś klientów rolników, ale jak najbardziej też mogą przyjść. Ty też chodzisz na zajęcia? Byłem raz, wystarczająco się zmęczyłem i na tyle ciężko, że już nie wróciłem, ale wszystkim polecam, chociażby spróbować. Wiadomo, że każdy musi jakoś to dostosować do siebie. Bardziej pilates pewnie jest dedykowany dla kobiet, ale no każdy... nie tylko. Ale nie tylko, ja wiem, że to Każdy musi znaleźć coś, co lubi robić. Bardzo fajne ćwiczenia rozciągające, działające na mięśnie głębokie, więc jak ktoś jeszcze nie był, to zachęcam do spróbowania. A zanim przejdziemy do gospodarstwa, to mam dla Was ważną informację. Otóż partnerem dzisiejszego odcinka jest wodadlafirm.pl, dostawca wody mineralnej Staropolska do firm i gospodarstw rolnych w całej Polsce. W roku 2026 możecie wodę tą zamówić jeszcze bez kaucji. Jest to ostatnia szansa. Na kod o rolnictwie macie 10% zniżki. Jeśli założycie zamówienie dzisiaj, to możecie dostać tą wodę nawet w ciągu 24 godzin. Są to dostawy w całych paletach, także bardzo ciekawa informacja na sezon żniwny, który zbliża się wielkimi krokami. Informacje szczegółowe znajdziecie w linku, który będzie dostępny w przypiętym komentarzu, a ja zapraszam Was już do odcinka. Jak to obecnie wygląda? Na jakim areale działasz i jak duże jest stado bydła, które utrzymujesz? Działamy na areale około 210 hektarów, 192-3 hektary mamy na własność, reszta to są dzierżawy. Bydła obecnie utrzymujemy około 150 krów mamek w dwóch rasach, 120 sztuk to rasa Limuzę i około 25-30 sztuk to rasa Blond Aquitaine. Mocna specjalizacja tutaj, bo Blond Aquitaine to chyba nie jest zbyt popularna rasa w Polsce, prawda? Na pewno zyskuje popularność i to tak sukcesywnie od wielu lat. Natomiast w Polsce faktycznie nie jest najbardziej popularną rasą mięsną. Myślę, że jeszcze dużo czasu musi minąć, zanim dogoni, czy spróbuje w ogóle dogonić taką rasę jak Limuzę. Aczkolwiek ma ona dużo swoich plusów, dzięki którym ona na pewno będzie zyskiwała na popularności. To powiedz o tych plusach w takim razie. Na pewno jest rasą, która bardzo dobrze nadaje się do krzyżowania. Ja mówię tutaj o buchajkach rasy Blond Aquitaine, buchajkach rozpłodowych. Z tego względu, że w tym pokoleniu F1 krzyżowanie z tą rasą daje bardzo dobre wybicie mięsności w tych sztukach, co przekłada się później ostatecznie na wynik finansowy takiej hodowli. Jest to też rasa, która daje takie możliwości pod tym względem, że jest mocno popularną rasą hodowlaną, zyskującą na popularności i bardzo dobrze można, prowadząc ją dobrze, można sprzedawać dobry materiał hodowlany do innych gospodarstw. Faktycznie były w tym gospodarstwie swego czasu krowy mleczne i to gospodarstwo miało profil typowo
typowo mleczny. Natomiast moi rodzice już kilkanaście lat temu podjęli decyzję, że zrezygnują z chowu i hodowli bydła mlecznego z tego względu, że pojawiły się pewne problemy związane z kwotami mlecznymi, też z ceną tego mleka. Uznaliśmy, że dobrą alternatywą dla nas będzie bydło mięsne z tego względu, że mamy trochę większy przedział odbiorców tego bydła, nie jesteśmy skazani na kwestie związane z współpracą z mleczarnią. Także od 2012 roku jest to już wyłącznie bydło mięsne, a wcześniej równocześnie prowadziliśmy hodowlę i chów bydła mięsnego i mlecznego, tak? A od jakiej rasy mięsnej zaczynałeś? No od limuzę oczywiście, od tej najbardziej popularnej rasy. No powiedziałem oczywiście z tego względu, że wtedy było najprościej kupić dobrej jakości materiał hodowlany. I no udało nam się go kupić, początki obejmowały około 40 jałówek, później sukcesywnie już zwiększaliśmy ten materiał hodowlany. Dziś z tego względu, że nie ma problemów z barierą językową, można taki dobry i naprawdę dobrej jakości materiał hodowlany kupić w zasadzie na całym świecie, ale głównie my skupiamy się też w Europie, kupujemy jałówki hodowlane oraz byczki we Francji. No dobra, właśnie to opowiedz o tej strategii, jak to tutaj u Ciebie wygląda. Na czym zarabiasz? Jakie zwierzęta sprzedajesz? Na czym staram się zarabiać, bo to nie zawsze jest takie oczywiste, natomiast zajmujemy się głównie sprzedażą odsadków, tych 2 razy ich krzyżówek. Odsadki sprzedajemy w wieku 7 miesięcy, w wadze średniej około 295-300 kg. No, obecne ceny były dość dobre, bo mówiliśmy o cenie między 25 a 27 zł za kilogram takiego odsadka. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że odsadki z naszego gospodarstwa zawsze wyjeżdżają od nas zaszczepione i odrobaczone, tak żeby utrzymywały tą swoją jak najlepszą wartość przyrostową. Sprzedajemy także, jak już powiedziałem, materiał hodowlany w postaci jałowic hodowlanych. Tutaj w zależności od tego, jak wygląda cena tak naprawdę wagi żywej żywca wołowego, aczkolwiek no, ostatnie sprzedaże to była kwota około 14 000 za jałówkę do zacielenia, a sprzedaż byczków rozpłodowych rozpoczynaliśmy od ceny 16,5 tysiąca za rasę limuzę i 18 000 za rasę blond aquitaine. Zostają te sztuki w Polsce, czy też za granicę jadą? W ubiegłym roku 5 sztuk rasy blond aquitaine pojechało do Holandii i do Belgii. Część z tych sztuk wiem, że jest w stacjach unasieniania zwierząt, a reszta jest w gospodarstwach, ale głównie nasza sprzedaż obejmuje tutaj, jeżeli chodzi o materiał hodowlany, Polskę. Polska jest dobrym rynkiem, rozwijającym się rynkiem, jeżeli chodzi o branżę bydła mięsnego, także myślę, że spokojnie można, pozostając w obrębie naszych granic, naszego kraju, można dobrze sprzedawać i zarabiać na bydle mięsnym. Opasu nie prowadzisz, nie planujesz? Opasu nie prowadzę z tego względu, że nie mamy miejsca. Tak jak powiedziałeś, jesteśmy w Wielkopolsce i tutaj każdy hektar następnej ziemi, którą można było kupić, jest dosyć drogi. No i też mamy ograniczone miejsce, jeżeli chodzi o budynki, a pozostajemy w programach dobrostanowych i programach QMP i nie chcąc stracić tej możliwości, po prostu postanowiliśmy, że się bardziej wyspecjalizujemy. Sprzedaż odsadków, tak jak już powiedziałem, przy tych obecnych cenach była opłacalna. Opas wymaga dużo więcej później też uwagi i no, dużo więcej paszy. No ale te budynki, w których tutaj widzimy między innymi ten i drugi, w którym byliśmy, z którego można zobaczyć ujęcia, to nie są jakieś wielce skomplikowane budynki, prawda? Tu nie trzeba tyle wyposażenia, co w oborach mlecznych. No na pewno to są budynki, które mają przede wszystkim pełnić swoją funkcję taką, żeby zwierzęta wczuły się w nich dobrze. Nie potrzebujemy tutaj hal udojowych. Chodzi o to przede wszystkim, żeby zapewnić zwierzętom, krowom, mamkom schronienie od wiatru i od takich gorszych warunków atmosferycznych. Natomiast ich główne bytowanie to jest bytowanie na zewnątrz. One potrzebują pastwisk, łąk, tam się czują najlepiej, tam się też najlepiej cielą i są najzdrowsze. Powiedz, na ile grup tutaj podzielone masz to swoje stado? Stado mamy podzielone na 4 grupy produkcyjne, to znaczy mówię o krowach mamkach. Mniej więcej każda z grup produkcyjnych obejmuje 35 sztuk. W większości odbywa się u nas tutaj krycie HMO-we. Mamy 5 buchajów rozpłodowych, które wszystkie były kupione we Francji i przyprowadzone tutaj do Polski. Jedna grupa to jest grupa jałowic i tam jakby kładziemy większą uwagę i doglądamy tego stada, ponieważ no wiadomo, jak w każdym wypadku, czy w bydle mlecznym, czy mięsnym, okres wycieleń jest okresem, w którym trzeba w sposób szczególny tutaj zaglądać. Natomiast nie ma tam jakiejś dużo większej ingerencji
preferencji niż w przypadku krów mamek, które mają już dłuższą historię rozrodową w naszym gospodarstwie. Wejdę ci w słowo, właśnie ten okres wycieleniowy układasz w jakiejś konkretnej porze roku, czy jak to wygląda? No tak, oczywiście. No tutaj są pewne takie kwestie zarządzania stadem, które trzeba brać pod uwagę. To znaczy no, bydło mięsne przede wszystkim w ciągu roku musi mieć swój sposób funkcjonowania podzielone na okres przedwycieleniowy i powycieleniowy. Chodzi tutaj o to, żeby przede wszystkim zapewnić odpowiednią kondycję fizyczną krowom mamkom do tych wycieleń. Znaczy one nie mogą być ani za grube, ani za chude. Muszą mieć odpowiednią, tak jak powiedziałem, przestrzeń i komfort i spokój, żeby się wycielić. Taki okres przedwycieleniowy one wówczas pobierają tylko i wyłącznie siano z trawy lub taką świeżą trawę z pastwiska. W okresie powycieleniowym, żeby podbić troszeczkę wartości energetyczne, w naszym gospodarstwie te krowy dostają około 10-12 kg kiszonki z kukurydzy. Natomiast to trwa maksymalnie do 3 miesięcy, ponieważ no, chodzi tutaj o zapewnienie pewnej ciągłości też produkcyjnej. Znaczy moment, w którym wycieli nam się cielak u krowy mamki, jest już momentem, w którym myślimy jednocześnie o następnym cielaku. I ta krowa musi być dobrze przygotowana do następnej ciąży. Jednocześnie musi też odpowiednio dbać o swoje potomstwo, swojego cielaka, odsadka. Tak? Więc to są takie dwa podstawowe okresy. Wycielenia mamy podzielone też na pory roku. Znaczy większość naszych wycieleń odbywa się wiosną. Mniej więcej stosunek jest tutaj 60 do 40 na rzecz drugiego okresu, jaki odbywa się jesienią, zimą. Jest to związane z tym, że też ilość pastwisk jest u nas tutaj ograniczona i chcąc uniknąć zbyt dużego zagęszczenia na pastwiskach krów mamek z cielakami, jest to podzielone. Jest to też dla nas prostsze organizacyjnie, ponieważ u nas wszystkie krowy mamki i jałówki są szczepione przed wycieleniami, tak żeby mogły potomstwu w siarze przekazać odpowiednie przeciwciała, które te cielęta chronią przed różnymi chorobami. Ile cieląt odchowa jedna mamka, jak to wygląda u was? No nasze rekordzistki, które mają 17-18 lat, potrafią odchować 15 cieląt, natomiast to są pewne wyjątki. Średnio krowa jest w stanie odchować 10-11 cieląt. Powiedziałeś o tym, że jest krycie haremowe, ale są też inne rodzaje krycia u ciebie, prawda? Tak, no chcąc urozmaicić pewną pulę genetyczną, którą mamy w gospodarstwie, czyli no, jak mamy krycie haremowe, to mamy określonego byka, który cały czas przekazuje te same cechy następnemu potomstwu i chcąc podnosić wartość genetyczną i rozwijać to gospodarstwo pod tym względem, można skorzystać z dwóch innych metod. No, następna oczywista metoda to jest inseminacja, czyli dana sztuka otrzymuje plemniki po byku, który ten byk później, no, można sobie go doselekcjonować, tak? Można sobie wybrać to, co byśmy chcieli poprawić w danym gospodarstwie. Mleczność, kaliber, przekrój takiego zwierzęcia, ale tutaj przekazujemy tylko cechy po ojcu, tak? Możemy je podnosić. Natomiast trzecia, najdroższa, pewnie najmniej skuteczna niestety też metoda, ale najbardziej rozwojowa to jest embryotransfer, gdzie komórka jajowa, zarówno komórka jajowa, jak i plemniki można je sobie wybrać, tak? Można je sobie skatalogować, doselekcjonować w taki sposób najbardziej zaawansowany. Osiągnąć najszybszy efekt. Tak, na pewno osiągnąć najszybszy efekt, ale też największym kosztem. Trzeba powiedzieć szczerze, że krycie haremowe ma ponad 90% skuteczność, u nas dochodzi do 100% skuteczności. Inseminacja z synchronizacją ma około 70% skuteczności, natomiast embryotransfer 30% skuteczności, no przy najwyższej cenie jednostkowej za tego typu zabieg. Ile razy ci się udało? Na embryotransfer, powiem szczerze, udało nam się dokonać z sukcesem 3 razy. A no, mieliśmy kilkanaście prób, ale no, tak jak powiedziałem, to nie jest metoda, która uda się każdemu. Jest pewna szansa, żeby ją cały czas jakby podnosić, ten procent skuteczności tego zabiegu, aczkolwiek mówię, to zależy też od wielu czynników. Czyli jakie cechy są przez ciebie tutaj najbardziej pożądane, na co najbardziej zwracasz uwagę? No, pierwsza rzecz, na którą patrzę, to jest zawsze łatwość tych porodów. Bez względu na to, jakie byśmy mieli zwierzę, ja chcę mieć spokojne noce, a bydło ma różne pory dnia, w którym chce się ocielić. Często to jest noc, bo wtedy te zwierzęta mają na tyle dużo spokoju, nikt im nie przeszkadza, więc one się cielą w nocy. U nas na 100 porodów 96 porodów odbywa się bez asysty. Ten wynik, tych 4%, który wymaga asysty, jest naprawdę dobrym wynikiem. Wiadomo, są pewne przypadki losowe i ja tu nie będę ukrywał, trzeba czasami takiej sztuce pomóc, bo tak anatomicznie ciele się źle ułoży na przykład do porodu. Druga rzecz to jest kaliber zwierzęcia. Tak? No, bydło mięsne docelowo ma dawać nam mięso konsumpcyjne, bez względu na to, czy ja odchowuję dalej tego cielaka, czy nie, to przede wszystkim jest ono stworzone po to, żeby dawać mięso konsumpcyjne, wołowe. I tutaj jest ta kwestia, żeby patrzeć też na jakość tego mięsa. To znaczy kwestia to jest po pierwsze dobór rasy,
A druga rzecz to jakie sztuki mamy w swoim stadzie po to, żeby no, te przyrosty były na odpowiednim poziomie, ale żeby też jakość tego mięsa była wysoka. To znaczy kwestia tego, żeby ten kaliber zwierzęcia był odpowiedni, żeby była odpowiednia. Dzisiaj jest popularna tak zwana drobna kość w bydle mięsnym, czyli że ten stosunek kośćca do mięsa miał to do siebie, żeby było więcej mięsa, a niekoniecznie tego tak zwanego odpadu kostnego później po tym. Więc to jest druga rzecz, na którą patrzę i z tego względu, że zajmuję się chowem i hodowlą bydła mięsnego, ważną rzeczą dla mnie jest to, żeby na przykład krowy mięsne miały odpowiednią mleczność, czyli żeby mogły w sposób odpowiedni no, karmić swoje cielęta, tak? Wycielenia na zewnątrz czy w budynkach? Gdzie krowy preferują? No, oczywiście, że na zewnątrz. Wszystko, co jest na świeżym powietrzu, także i dla nas, dla ludzi, pewnie sprawia większą przyjemność, chociaż pewnie poród nie jest niczym przyjemnym dla sztuki, ale ona czuje się tam na pewno dużo bardziej spokojnie, ma więcej miejsca. Z całą pewnością bydło preferuje porody na zewnątrz, aczkolwiek u nas, jeżeli są w okresie jesiennym, one wtedy zazwyczaj się cielą na zewnątrz, a w okresie wiosennym czasami zdarza się, że one są jeszcze tutaj w oborach, no ale wówczas, tak jak powiedziałem, te budynki muszą być w sposób odpowiedni przygotowane do tego, żeby ta krowa mogła w spokoju się tam wycielić. Jest jeszcze kilka kwestii, których nie dokończyliśmy w sprawie tego sprowadzania zwierząt z Francji. Jakie to są koszty? Jeżeli chodzi o koszty, to przede wszystkim no, koszt zakupu potrafi być skrajnie różny, bo można i buchaja rozpłodowego kupić za 5000 euro i można wydać 50 000 euro, bo też widziałem takie aukcje. U mnie raczej staram się być pośrodku tych liczb, o których tutaj Państwu podałem. Najdroższy buchaj, którego kupiłem na aukcji, a on osiągnął cenę 16 prawie 1000 euro plus koszty transportu. No i tutaj jest to już bardzo indywidualna rzecz. On potrafi wynosić też kilkanaście tysięcy złotych, no bo to jednak jest pewna odległość, jest dystans, trzeba doliczyć też koszty kwarantanny, więc no sumarycznie na pewno to bydło wychodzi drożej kupione we Francji, ale no kupujemy dużo lepszy też czasami materiał genetyczny i jakościowy po prostu. Słuchaj, już Ci poza kamerą powiedziałem, że te buchaje to już są jednak majestatyczne zwierzęta, więc muszę Cię zapytać o wagę buchaja. Ostatni buchaj, którego kupiłem, jest młodym rozpłodnikiem, więc ta waga nie jest taka duża, bo tu też nie chodzi o to, żeby to bydło było zapasione, tak, dotuczone. To jest bydło rozrodowe, ono musi być w odpowiedniej kondycji, żeby buchaj mógł w spokoju też kryć, on nie może być leniwy. Natomiast no, najcięższy buchaj, którego kupiłem, ważył ponad 1500 kg i to był buchaj rasy Limousin. On po kwarantannie trochę kilo zrzucił, w tej chwili kryje u mnie w stadzie, więc jeszcze zrzucił. Natomiast tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, że jeżeli ktoś próbuje kupić bydło hodowlane, żeby ono było nie wiadomo jak gabarytne, zapasione, no bo jeżeli my popełnimy błędy i na przykład w jałówce hodowlanej, rasy Limousin zwłaszcza, dopuścimy do tego, żeby ona była za gruba i kwestie związane z żyłami mlecznymi obrosną na przykład tłuszczem, to ona będzie miała problem później odchować tego cielaka. Trzeba pamiętać, że ciele jest tutaj najważniejszym jakby elementem zarobkowym, tak, w tego typu hodowli. I tu przechodzimy do tego żywienia, o którym mówiłeś, jest przede wszystkim siano i prawie nic więcej? Jest też oczywiście siano kiszonka, ale to jest związane z warunkami pogodowymi. Znaczy nie zawsze damy radę zrobić dobrej jakości siano i to jest większość żywienia bydła mięsnego w naszym wypadku. Tak jak już powiedziałem, my tutaj nie mamy opasu ciężkiego, więc nie potrzebujemy jakichś wyjątkowo kwestii związanych z dodatkami innymi paszowymi. Siano dobrej jakości spokojnie bydłu mięsnemu wystarczy i trawa. Natomiast no, też dodajemy siano kiszonka, a po okresie porodowym, tak jak już powiedziałem, dodajemy trochę kiszonki z kukurydzy, z tego względu, żeby podbić te wartości kaloryczne, energetyczne dla danej sztuki. Siano też robicie z lucerny. Tak, no to robimy taką rzecz niepopularną i często krytykowaną przez niektórych znawców, ale jest to związane z tym, że cielęta chętnie pobierają wówczas takie siano z lucerny. Oczywiście my też robimy kiszonki z lucerny, ale część, jeżeli mamy odpowiednią pogodę, poprzez taką technikę, żeby za dużo tej lucerny nie przewracać, żeby ona nie zgubiła liści, jesteśmy w stanie uzyskać dobrej jakości siano susz z lucerny. Artur, powiedziałeś, że chcesz mieć spokojne noce, więc tutaj trochę o to Cię przycisnę. Jak tu wygląda Twój dzień? Rozumiem, że masz też zatrudnionych ludzi, którzy pomagają Ci w obsłudze stada na co dzień. Tak, mamy zatrudnionych pracowników. Co do tych spokojnych nocy, to mam małego synka, więc to on trochę czasami mnie zaburza, aczkolwiek jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie, to kładę też na to nacisk, żeby to gospodarstwo próbować zachować w takim sensie bezobsługowym, jeżeli chodzi o bydło mięsne. Ale wracając do Twojego pytania, to organizacja
organizacja pracy w takim gospodarstwie, dzięki też pomocy naszym pracownikom, polega na tym, że po prostu nasze krowy rano są, jeżeli nie mają pełnego okresu pastwiskowego, są skarmiane właśnie tym sianem, są doglądane przez naszych pracowników, no bo wiadomo, że pewne kwestie mogą się wydarzyć tego typu, że krowa może mieć problemy na przykład z arcisą, z tego względu, że też chodzą po łące, bygna nie skacze, no bo są w okresie też zacięć, że pewne robimy takie kwestie zootechniczne, weterynaryjne i to w zasadzie się tutaj na tym etapie kończy, tak? Dalsze reszta dni, tak jak w tym okresie roku, w którym jesteśmy, to są kwestie prac związanych z uprawami polowymi. Przygotowujemy się do zasiewów kukurydzy, którą także też sprzedajemy na ziarno. No dobra, to do tej produkcji roślinnej przejdźmy w takim razie. Nie wszystko jest przeznaczane właśnie tutaj na paszę dla bydła. Nie, około 60-70 hektarów w zależności od roku przeznaczamy na hodowlę bydła mięsnego. Resztę ziemi jest przeznaczonych na działalność sprzedaży po prostu ziarna. Głównie tutaj sprzedajemy ziarno z kukurydzy oraz pszenicę i w takim okresie jeszcze, w którym musimy dokonać podozmianu, sprzedajemy także owies konsumpcyjny. Powiedz mi o parku maszyn trochę, jakim tutaj dysponujesz. No, ładowarka to jest podstawowe narzędzie pracy, jeżeli chodzi o hodowlę bydła. W naszym wypadku mamy dwie ładowarki marki Manitou, ładowarki teleskopowe. No jedna mniejsza ze względu na gabaryty i możliwość pracy w budynkach, druga dużo większa, cięższa do takich bardziej zaawansowanych też prac. Jeżeli chodzi o maszyny inne niż ładowarki, to mamy ciągniki marki John Deere, to mamy 3 ciągniki. Nie jest nam potrzebne więcej tych ciągników, jeżeli dobrze je tam dobierzemy pod względem mocy, to spokojnie te hektary, które my tutaj mamy, te maszyny są w stanie uprawić. Z drona pewnie będzie widać ogromna farma fotowoltaiczna w okolicy. Powiedz o tym, to też jest część na Twoich gruntach? Tak, no to ta farma fotowoltaiczna, której obecnie właścicielem jest spółka Orlen, jest pobudowana na terenach pokopalnianych, częściowo też na naszych gruntach. No z tego względu, że są to grunty w dużej mierze nie nadające się do jakiejś innej intensywnej uprawy. My tam prowadziliśmy produkcję trawy i lucerny, wypasaliśmy też tam częściowo krowy, ale no z tego względu, że pojawiła się taka możliwość wydzierżawienia tych gruntów za odpowiednią sumę pieniędzy, ciężko było znaleźć alternatywę rolniczą, żeby osiągnąć taki dochód z tego hektara. Wówczas zdecydowaliśmy się wydzierżawić część tych gruntów. No jest to pewien stabilny zastrzyk finansowy, który możemy mieć, który możemy inwestować w dalszy rozwój. Kilkanaście tysięcy złotych za hektar? No nie jestem uprawniony do tego, żeby mówić publicznie o cenach, ale tak, to są ten przedział. Śmiecham się trochę, bo teraz kolejne pytanie, które mi przyszło do głowy, to plany na przyszłość. Jeden już znamy, czyli zmiana nazwiska Rogowska na Marciniak, a kolejne? No jeżeli chodzi o gospodarstwo, to one są pod pewnymi względami ograniczone, no bo ciężko jest tutaj w tej chwili kupić jakiś grunt, więc chcielibyśmy podnosić genetykę naszego gospodarstwa pod tym względem takim stricte gospodarczym, no ale też tak rodzinnie, no to myślimy i marzymy o następnym dziecku. Okay. Jeden następca to trochę mało jak na takie gospodarstwo. Chociaż ja jestem jedynakiem i nie narzekam na ten stan, ale no... Ma swoje plusy i minusy. Ma swoje plusy. Dziecko to jest zawsze wielka radość. Obok licznych obowiązków, które ma się związane z rodzicielstwem, to jest przede wszystkim wielka radość i też taki asumpt do tego, żeby się dalej rozwijać, żeby po prostu ma się to dla kogo robić. Tak? Jeżeli miałbym patrzeć tylko na siebie, to bym nie miał chyba takiej motywacji, żeby się rozwijać tak mocno. Artur, piszcie kolejne rozdziały tego gospodarstwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam Was za jakiś czas. Ponownie możecie nas tutaj odwiedzić. Zobaczycie postęp, ten może rodzinny się uda już dokonać, ale także w gospodarstwie.